Sztuczna inteligencja, internet rzeczy to bardzo popularne zagadnienia, które pojawiają się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej. W tym odcinku Fabryk Przyszłości pokażemy Wam, że te zagadnienia mają bardzo praktyczne przełożenie na działanie przedsiębiorstw przemysłowych. Pokażemy Wam bardzo ciekawe wdrożenie, które między innymi pozwala z wyprzedzeniem przewidywać potencjalne awarie maszyn, a tym samym pomaga w ich zapobieganiu. Takie wdrożenie zostało zrealizowane we wrocławskiej oczyszczalni ścieków, na terenie której właśnie się znajdujemy. Oczyszczalnia ścieków na wrocławskim Janówku odbiera ścieki z całej aglomeracji wrocławskiej, a więc obsługuje około 1 miliona mieszkańców. Zadanie oczyszczalni polega na usuwaniu zanieczyszczeń ze strumienia ścieków. Odbywa się to poprzez czyszczenie mechaniczne, a następnie poprzez procesy biologiczne, głównie poprzez natlenianie i przy użyciu organizmów mikrobakteryjnych. W wyniku tych procesów powstaje osad. Jego utylizacja byłaby niezwykle kosztowna, dlatego w oczyszczalni ścieków prowadzona jest gospodarka osadowa. W jej efekcie powstaje osuszony osad, który można z powodzeniem wykorzystać w procesach produkcyjnych, np. w cementowni. Powstaje tutaj także biogaz. Pokażemy Wam teraz, jak przebiega cały proces. Na instalację suszenia składają się 4 linie, na których osad jest odwadniany do postaci suchej masy. Wewnątrz suszarki osad poddawany jest działaniu wysokiej temperatury. W efekcie powstaje masa o wilgotności około 8%. Masa, która następnie składowana jest w silosach, zawiera pierwiastki z dużym potencjałem energetycznym, np. węgiel. Cały ten proces musi działać bardzo stabilnie. Każdego dnia dostarczanych jest tutaj od 150 do 200 ton osadu. Te urządzenia, które pracują na linii, podlegają naturalnie degradacji, dlatego na bieżąco trzeba je konserwować, serwisować. Problem jednak w tym, że na samym początku działania linii pojawiły się pewne problemy, które ograniczyły efektywność działania całej linii. I tu dochodzimy do sedna dzisiejszego tematu odcinka. Podstawowy problem to jest taki, że tych instalacji tak naprawdę pracuje bardzo niewiele na całym świecie i są to instalacje prototypowe. W związku z tym jest to adaptowana technologia z procesów rolniczych i dlatego wiele rzeczy jednak osad jest troszeczkę innym medium i nie do końca odpowiada temu pierwotnemu konstrukcji tych maszyn. Dlatego wiele tych problemów trzeba było niestety rozwiązać na etapie wstępnej eksploatacji. Z uwagi na zakłócenia, jakie występowały w pracy tych maszyn, musieliśmy ograniczyć wydajność, co było takim dość dużą bolączką. Drugą bolączką i też taką, którą nie mogliśmy się zgodzić, to były bardzo wysokie koszty eksploatacji. Przez to, że instalacja nie pracowała w taki przewidziany przez projektanta normatywny sposób, występowało bardzo dużo zakłóceń w przepływie osadu, co powodowało duże ziszczenia erozyjne. I to z kolei przekładało się na to, że bardzo często musieliśmy robić takie generalne przeglądy i remonty tych maszyn. Oczywiście to wiązało się z kosztami. Największym wyzwaniem okazało się znalezienie tych czynników, które są kluczowe dla optymalnego przebiegu pracy maszyn wchodzących w skład linii. Żeby je odnaleźć, zaangażowano krakowską firmę Elmodis, która działa w obszarze internetu rzeczy i poprzez sztuczną inteligencję oraz systemy uczenia maszynowego dostarcza firmom informacje o stanie całych linii technologicznych. Z nami jest Marcin Święk z firmy Elmodis. Panie Marcinie, w jaki sposób udało się ustalić Państwu te kluczowe elementy dla działania całego systemu, które miały wpływ na awarię? Zacznę od tego, jak w ogóle zaczęła się przygoda z MPWiK-iem. Kiedy spotkaliśmy ich, kiedy zobaczyliśmy wymagania stawiane wobec projektu, czy też stojące przed zespołem MPWiK-u, zobaczyliśmy, że są one faktycznie mega interesujące. Firma, która jest naprawdę na wysokim poziomie technologicznym, rozumie doskonale swoje procesy, walczy długo z maszyną i nie jest w stanie w konwencjonalnym podejściu rozwiązać tego problemu. Pierwszym wyzwaniem była potrzeba zidentyfikowania warunków, które prowadzą do anormalnego działania instalacji, które sprzyjają przeciążeniom w układzie i które w efekcie prowadzą do degradacji stanu maszyny, do zmniejszenia wydajności, do podwyższenia strat energetycznych w układzie.
Żeby zbieranie niezbędnych danych było możliwe, na linii trzeba było zamontować odpowiednią ilość czujników. Na podstawie naszej wiedzy eksperckiej, szczególnie związanej z technologią dotyczącą identyfikacji stanu maszyny na podstawie sygnałów elektrycznych, rozszerzyliśmy istniejący system pomiarowy o dodatkowe urządzenia pomiarowe. Jednak zbieranie samych danych to nie wszystko, liczy się także ich odpowiednia interpretacja i tutaj nam wchodzi ten właśnie termin uczenia maszynowego, jak on został wykorzystany tutaj do usprawnienia działania całej linii. Zgadza się, jeśli powiedzieliśmy o sygnałach, które zbieraliśmy, ich ilość była naprawdę pokaźna, bo były to setki, jeśli nie nawet tysiące pojedynczych źródeł danych, gdzie, tak jak powiedziałem, niektóre z parametrów były próbkowane nawet kilkadziesiąt tysięcy razy na sekundę. I teraz bez zastosowania narzędzi do analizy danych nie byłoby możliwe ich przetworzenie za pomocą typowego podejścia, więc zastosowanie właśnie mechanizmów uczenia maszynowego, zbudowanie modelu tego, w jaki sposób ten przenośnik w trybie normalnym się zachowuje poprzez obserwację po pierwsze tego pojedynczego przenośnika, ale po drugie poprzez obserwację też populacji tych przenośników. Kolejnym wyzwaniem na drodze ciągłej poprawy dostępności maszyn i minimalizacji ryzyka było rozszerzenie systemu na pozostałe elementy linii, aby móc unikać nieprzewidzianych awarii. W jednym ciągu technologicznym mamy tak naprawdę zestaw urządzeń, w których awaria każdego z nich prowadzi do zatrzymania procesu. Nie mamy redundancji, nie jest możliwe przełączenie na inne urządzenie. Jest tak naprawdę krytyczność, nieważne czy całej dużej maszyny, czy być może bardzo małego elementu, jak na przykład przenośnik ślimakowy o bardzo niskiej mocy, też może powodować zatrzymanie i powoduje zatrzymanie tej suszarni i jej unieruchomienie. W przypadku problemów operacyjnych, takich jak zatykanie pomp, przenośników, oblepianie elementów mechanicznych, uszkodzenia te występują w miejscach, gdzie nie ma możliwości ich zdiagnozowania w trakcie normalnej pracy. Tu właśnie z pomocą przychodzi rozwiązanie Elmodis, które na podstawie anomalii sygnałów elektrycznych wskazuje miejsca potencjalnych problemów, aby zespół obsługi mógł zareagować, zanim anomalia operacyjna doprowadzi do uszkodzeń technicznych. Na koniec warto zapytać, jakie korzyści dla MPWiK przyniosło wdrożenie rozwiązań optymalizujących działanie linii suszenia. Efektem tego tak naprawdę mogliśmy zwiększyć wydajność do 100%. Obniżyliśmy znacząco o 30% zużycie energii cieplnej, około 12% zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej. Udało nam się, przez to, że wyjęliśmy zakłócenia z procesu, te zużycia erozyjne, o których mówiłem na początku, one się bardzo mocno zredukowały. Wydłużyliśmy czas taki między przeglądami, między remontami głównymi maszyn z okresu około 6 miesięcy do prawie roku. I teraz każdą maszynę przeglądamy tak naprawdę raz do roku, co bardzo znacząco wpłynęło na koszty eksploatacji. Możemy mówić, że nasze roczne oszczędności z tego tytułu, z tytułu wprowadzania tych optymalizacji wynikających z tego projektu badawczo-rozwojowego, szacujemy dzisiaj na około 5 milionów złotych. To wdrożenie było możliwe dzięki ścisłej współpracy fachowców z MPWiK, którzy mają ogromną wiedzę na temat działania wszystkich instalacji, a także specjalistów z Elmodis, którzy z kolei mają wiedzę na temat zbierania danych i odpowiedniej ich interpretacji. Myślę, że jest to bardzo ciekawe wdrożenie, które pokazuje, że takie inteligentne rozwiązania sprawdzają się świetnie także w takich instalacjach jak ta. Instalacjach przeznaczenia publicznego, które mają istotny wpływ na komfort życia wszystkich mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.